Skuteczne targetowanie reklam, czyli samo serce tego, co daje Wam Facebook i ten cały ekosystem Facebooka. Pamiętajmy, Google kiedyś mówił, jesteś zainteresowany, to klikniesz. A my dzisiaj jesteśmy w stanie wpływać na te osoby, docierać do tych osób, które gdziekolwiek w internecie, w ramach tego, co Facebook wszystko szpieguje, mogą wiedzieć więcej o tym, co nawet bardziej dokładnie wiedzieć o Tobie więcej, niż Ty sam o sobie wiedziesz, czy Twoja dziewczyna. Teraz troszeczkę będę pokazywał rzeczy, które są przerażające, ale też śmieszne, więc jeżeli Wam się to podoba, to liczę na lajki, liczę na komentarze, szczególnie te komentarze pojawiają się na live i to jest dla mnie o tyle fajne. Klikam pierwszy slajd. Słuchajcie, jest takie rozwiązanie, które jest z Fastony, nazywa się Suggest Interest. Na czym one polega? No polega na tym, że wpisujecie w Fastony zainteresowanie, jakoś tak trochę większy slajd. Wpisujecie zainteresowanie, a następnie system wyświetla Wam inne zainteresowania. Teraz zobaczcie, ja wpisałem jako zainteresowania, czym, tutaj zobaczcie, iPhone 7. Czym się interesują również osoby, które interesują się marką iPhone, dokładnie modelem numer 7. Po co to w ogóle narzędzie istnieje? Ponieważ czasami jest tak, że jeżeli mamy targetować, to mamy szczątkowe informacje na temat naszych klientów. Te szczątkowe informacje są na tyle dla nas niepełne, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio stargetować reklam. Ponadto nie mamy kontekstu, jak ta osoba ten nasz produkt używa. To dosyć ważne jest, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie się odwołać do tego, kim jesteśmy prywatnie. Na przykład, jeżeli ja prywatnie używam iPhone'a 7 i prywatnie używam na przykład lin spinaczkowych, bo chodzę po górach, to osoba, która to wie, może wpłynąć na odbiór reklamy i na jej skuteczność, czyli zachęcić mnie do kliknięcia, ponieważ przedstawi mi osobę, która korzysta z iPhone'a, jednocześnie jest gdzieś w tle skała, albo się wspina, albo ogólnie się wspina i gdzieś tam dodatkowo leży ten iPhone, ewentualnie gdzieś tam 300 metrów na jakiejś ścianie, na jakiejś linii asekuracyjnej odbiera SMS-a. Dlaczego? Bo może. I teraz te elementy, jakim jest Suggest Interest, pozwalają Wam dobrać odpowiednią grupę docelową do kampanii, którą prowadzimy, a zatem skuteczniej targetować reklamę. To jest ten narzędzie, które ma Fastony, ten Suggest. Wpisałem sobie iPhone 7 i dostałem listę. Ta lista jest około 20. Teraz zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj jedną rzecz. Ja jej nie dopisałem, ona się znajdowała tam na dole. 212 milionów osób, które interesują się, czyli układaniem włosów, jednocześnie są też w dużej mierze zainteresowani marką iPhone 7. Czy to jest dla mnie wartościowa informacja? Dla mnie, jako marketera, ludzie, którzy interesują się marką 7, również interesują się stylizacją, żeby dobrze wyglądać, czyli dbają o swój wygląd. To co ja mogę z taką informacją zrobić? Mogę zrobić odpowiedniego posta. Tak? Mamy człowieka, który na pewno dba o swój wygląd i ma oczywiście jakiś tam model iPhone'a. Przypadek? Nie jest przypadek, ponieważ my możemy dzięki temu, że mamy Suggest Interest, nie zastanawiać się, jak dobierać grupę docelową, tylko po prostu to wiedzieć. To jest niezwykle ważna informacja, bo reklamy na Facebooku to jest odpowiedniej osobie, odpowiedni komunikat w odpowiednim czasie. Idziemy dalej. Powiedzcie mi, jeżeli mówimy o targetowaniu, to część z Was być może kiedyś trafiła na takie narzędzie, które się nazywa Audience Insights. Audience Insights, bardzo fajne narzędzie od Facebooka, które troszeczkę mówi o grupach docelowych. Natomiast mówi troszeczkę, no może tak tyle. Dlaczego? Po pierwsze, żeby przeanalizować tę grupę, to ta grupa musi mieć minimum 2000 osób. Przepraszam, Facebook mówi, że musi być 1000, ale to musi być 2000 osób, ponieważ to jest dzielone na płeć, na męską i żeńską. Więc jeżeli mamy po 1000 kobiet i 1000 mężczyzn, dopiero wtedy dostaniemy te wyniki. Czyli potrzebujemy mieć 2000, żeby mieć jakiekolwiek wyniki. 2000 osób, które, nie wiem, weszło na daną podstronę, tak? Albo było 2000 fanów czegoś, albo 2000 czegoś. No 2000 to czasami jeden produkt nie potrafi mieć klików, wejść na ten jeden produkt przez jakiś tam dłuższy okres czasu, a tutaj każda rzecz wymaga 2000. Fastony, to my już jesteśmy w stanie przeanalizować grupę, która ma 100 osób.
No i teraz, co ta grupa, co ta analiza daje więcej? Po pierwsze, jesteśmy w stanie bardzo skutecznie analizować różnego rodzaju źródła danych. Tymi źródłami danych, to teraz będę musiał Wam wiele rzeczy wyjaśniać i nawiązać do webinaru, który miał dzisiaj o godzinie 12 z panem Tomaszem Palak, który jest radcą prawnym i omawialiśmy tam zagrożenia wynikające z wejścia między innymi rozporządzeń, które między innymi obowiązują przedsiębiorców w całej Polsce, w całej Unii Europejskiej, a mianowicie o RODO. Oczywiście te RODO dotyczy wielu gałęzi, natomiast ja omówię jeden fragment, który jest niezwykle dla Was istotny przy targetowaniu reklam. Po pierwsze, macie takie rozwiązanie, które się nazywa Audience Custom Audience, czyli grupa niestandardowych odbiorców. To jest rozwiązanie, które jest w Facebooku, każdy ma do niego dostęp. Jest fajne. Tylko na czym one polega? Na tym polega, że bierzesz ze swojego sklepu, wyciągasz wszystkie adresy e-mail ludzi, którzy kupili Twój produkt, następnie wtłoczasz je bezpośrednio do Facebooka i stworzy się z tego grupa osób, do której tworzysz reklamę. Ta grupa osób to są na pewno te osoby, które kupiły Tobie, ponieważ masz ich maile, Facebook te maile zmeczował, połączył z tymi osobami i tym osobom wyświetlasz reklamę. Jedno zastosowanie. Drugie zastosowanie to jest to, że mając bazę swoich idealnych klientów, tych najlepszych, tych, którzy kupili, możesz to wgrać do Facebooka, a następnie Facebook, wykorzystując wszystkie dane, które ma o tych osobach, które właśnie wgrałeś, poszuka jakichś cech wspólnych tych osób w całym ekosystemie swoim, czyli w danym kraju. W Polsce jest to 15 700 tysięcy osób. Poszuka 1% całego społeczeństwa, czyli 157 tysięcy osób w Polsce, które są podobne do tych swojej bazy mailowej i to jest grupa podobnych odbiorców z angielskiego lookalike. Czyli dzięki temu, że już Twój sklep w jakiś sposób zarabia, już Twój sklep ma dane klientów, to możesz wgrać i zrobić reklamę do swoich klientów, a jeszcze dodatkowo możesz poszukać wszystkich pozostałych klientów, którzy są podobni. Czyli masz dwie fajne grupy docelowe. I to jest super. Natomiast nadal jest problem taki, że po pierwsze, jeżeli chcesz to zlecić komuś lub w ogóle sam to realizujesz, to musisz wziąć te dane i wgrać bezpośrednio do Facebooka. Facebook mówi, że on oczywiście te dane meczuje, czyli połączy z tymi kontami, ale zanim to zrobi, to w jakiś sposób on je zabezpiecza, czyli koduje tych użytkowników, żeby tych danych nie było. Natomiast czy GIODO, czy RODO, czy ktokolwiek inny jest w stanie sprawdzić z Facebooka? No nie wiem, czy są takie instytucje, które jak na przykład ktoś powie, że on nie wierzy i co mu zrobicie. Dlatego między innymi też my jako Fastony dla każdego kraju, z którym mocno współpracujemy, mamy tam dużą ilość klientów i klienci mieli takie potrzeby, był lokalny serwer w danym kraju i na tym lokalnym serwerze ta informacja, czyli te maile były haszowane, czyli zabezpieczane, a następnie wysyłane do Facebooka. Natomiast to, że myśmy starali się to robić w takim procesie bez nagrywania na dysk twardy, czyli porównam to do procesu, że jest w kościach RAM, czyli po prostu w mocy obliczeniowej, to w momencie, gdy zgłosił się do nas klient, który ma 2,5 miliona rekordów, nie byliśmy w stanie tego zrobić. To już jeszcze przy takich mocach obliczeniowych, przy 250 tysiącach innych klient z Polski, też już system tracił swoją wydolność, czyli przy dużych grupach nie dało się. Więc co zrobiliśmy? No, zrobiliśmy rozwiązanie, które pozwala pobrać Wam z naszego systemu takie specjalne oprogramowanie, które zakoduje to. Ja za chwileczkę dokładnie o tym opowiem, ale najważniejsza rzecz, że możecie zakodować swoją bazę mailową i bezpiecznie na przykład ją dać agencji reklamowej, bo ona do nich nie będzie miała dostępu. To ważne jest. Dodatkowo agencja reklamowa nie skopiuje sobie tych maili, bo one są zakodowane, a system kodowania, który opiera na tym Facebook, jest powszechnie uznawany za to, że nie ma odwróconego dekodowania, czyli nie da się zdekodować tego. Natomiast wróćmy do skutecznego targetowania, czyli audience knowledge. Jesteśmy w stanie na 8 sposobów przeanalizować dowolną bazę naszych klientów. Po pierwsze, bazy mailowej, numerów telefonu, ruchu na stronie w obrębie całej strony lub konkretnej podstrony. Na przykład, kim są ludzie, którzy byli u mnie w koszyku, albo kim są ludzie, którzy kupili mój produkt. Dokładnie wiedzieć ich wiek, zainteresowania, płeć, jakie używają telefony, jakie modele. Bardzo dokładnie potrafimy te osoby poznać po to, żeby lepiej targetować inne osoby, które były na naszej stronie.
I teraz kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest to, że ruch na fanpage'u, czyli na przykład u konkurencyjnego fanpage'a, możemy przeanalizować wszystkie dane, które są na konkurencyjnym fanpage'u. Ja jeszcze coś sprawdzę, czy wszystko jest OK, bo dostaję jakieś powiadomienia. Zapytam się Was jeszcze na live'ie, czy wszystko jest OK, bo ja wolałbym, żeby na pewno wszystko zadziałało, więc proszę napiszcie mi w komentarzach, czy wszystko jest dobrze. Na pytanie pana Marcina Rowińskiego, czy live jest nagrywany. Live zostanie na Facebooku, nie zniknie, więc nie powinno być z tym problemu. Natomiast proszę o komentarze, czy dobrze jest słychać, czy dobrze było widać. Jest OK, pan Jarek pisze. Świetnie, to bardzo się cieszę, że jest OK, to jest dla mnie bardzo ważne. W takim razie wracam z powrotem do prezentacji. Jesteśmy w prezentacji. Mogę zrobić jeszcze o tak, to chyba jest teraz lepiej widać. Zrobię dalej. Tak, czyli jest wszystko OK. Słuchajcie, i teraz fajna rzecz. Możecie przeanalizować fanpage konkurencji. Ja później tam będę przykłady pokazywał, że możecie wskazać jeden z 23 milionów fanpage'y, które ogólnie są w naszym systemie zmeczowane. 23 milionów wskazać i dokładnie wiedzieć dokładne dane, lepsze niż sam administrator wie o swoich fanach. Oczywiście możecie to też wykorzystać do swojego fanpage'a, żeby lepiej wiedzieć, kto w ogóle chce Was polubiać, kto jest aktywny i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym rozwiązaniem to jest rozwiązanie, które osoby, które klikają w Magic Link. Co jest Magic Link? To zapraszam do webinaru z poniedziałku i z wtorku, tam dokładnie opowiedzieliśmy. Ja nadmienię, że to jest magiczny sposób i trochę jest magią, ale to jest świetny sposób na to, żeby wykorzystywać to, że osoby, które deklarują, że są zainteresowane danym produktem, w sposób remarketingować, nawet jeżeli nie jesteśmy właścicielami strony docelowej lub na stronie docelowej nie mamy trackingującego kodu śledzącego, na przykład pixel Facebooka. Kolejną rzeczą możemy się dowiedzieć dla tych osób, które inwestują w wideo, które profesjonalnie znajdują się w wideo i tak naprawdę to wideo jest częścią ich kampanii reklamowych, dowiedzieć się, kim są ludzie, którzy obejrzeli moje wideo. To nie w taki sposób, kim są ludzie, bo są ludzie, tylko dokładnie wszystkie ich dane, łącznie 73 000 zainteresowań. Dokładnie o tym będę jeszcze mówił. Jeden z materiałów reklamowych, które były puszczane reklamując markę, powiedzmy, dobra, samochodów, to Wam powiem, między innymi dobierając strój kobiety, która w tym materiale występowała, była na podstawie analizy audience knowledge fanów, czyli kim są ludzie, którzy interesują się danym fanpage'em, kim są te kobiety, jakimi markami się interesują i od stóp do głów została ubrana w tych marek, gdzie te kobiety się tymi markami interesowały. Po co? No po to, że jeżeli ja widzę osobę, która ubiera się tak, jak mnie to interesuje, czyli tak, jak ja bym chciał się ubrać, albo mam taką torebkę, mam takie buty, mam coś tam, to czuję z tą kobietą więź. A skoro ta kobieta ubiera się tak, jak ja, lub ja chciałbym ubierać się jak ta osoba, to jednocześnie w tle ten samochód, który ona korzysta, skoro ona jest taka jak ja, to ten samochód, z którego korzysta, jest też dla takich ludzi jak ja. To oczywiście jest bardzo uproszczone, to nieźle spłaściłem tą całą ideę tego wszystkiego, ale chcę Wam zaszczepić myśl, że dane, które macie o użytkownikach, jest idealnym sposobem, żebyście lepiej dobierali grupę docelową do kampanii, po to, żebyście faktycznie byli jak najbardziej skuteczni. No i ostatnia rzecz, która jest konkretna lokalizacja. Jesteście w stanie wskazać jedną lokalizację na całej planecie i dowiedzieć się, kim są ludzie, którzy w tym miejscu przebywają. Teraz wyobraźcie sobie, gdybyście zajmowali się kampaniami politycznymi. Wskazujesz jakąś dzielnicę i dokładnie wiesz, czym ci ludzie w 90-80% kogo popierają, jakie mają zainteresowania, jakie mają odniesienia, jakie ich zachowania behawioralne, te wszystkie elementy wiesz. Dla Ciebie jako marketera to jest idealny sposób na to, żeby odpowiednim komunikatem tych ludzi zaktywizować do działania i głosowania na Twojego klienta. Kolejny slajd.
To jest już skuteczne targetowanie reklam za pomocą Fastony. To jest screen z naszego narzędzia. Nie wiem, jak dobrze to widzicie, bo wiadomo, że może troszeczkę przy live'ie korzystać jakaś kompresja. Tu mamy live, tu ma e-mail, databaza, numery telefonów, strona, fanpage, czyjś fanpage, magic link, video audience i custom location. Czyli te elementy, które przed chwileczką omawiałem, to jest screen z naszego narzędzia. To jest bardzo proste. Wybierasz, klikasz i masz. Kolejną rzeczą, którą wybierasz, jak już taką analizę robisz, czy to robisz jakiegoś miejsca, czy jakiejś bazy, to musisz wybrać cel analizy. I takim celem analizy jest na przykład predefiniowana jakaś grupa. Na przykład ludzie, którzy interesują się jedzeniem, ludzie, którzy interesują się czymś tam. Coś mi tutaj się zmieniło. Mam nadzieję, że to tak ma być. Ktoś mi coś zmienił, zmieniłem sam, jeszcze raz. Idziemy dalej. I teraz, dlaczego myśmy zdecydowali się na predefiniowane grupy docelowe? Z prostego powodu. Tych danych, które my Wam dostarczamy, jest 73 000. Pomyślcie, że na jedno dane poświęciliście by tylko 1 sekundę. 1 sekunda to jest 60 sekund w jednej minucie. 60. W godzinie macie 3600. W jednej godzinie 3600, a my dostarczamy 73 000 takich danych. To znaczy, że musiałbyś oglądać po 1 sekundzie jedną dane przez 20 godzin. Czyli te dane są bezwartościowe, jeżeli nie możesz ich przeanalizować. Dlatego je pogrupowaliśmy. Osobno ci, którzy się zainteresują fitnessem, osobno analiza zachowań, które są związane z jedzeniem, osobno z osobami publicznymi, osobno z biznesem i tak dalej, i tak dalej. Bo ty potrzebujesz jakichś konkretnych informacji z danej dziedziny, a nie wszystkie. Ale kto ci broni? Chcesz mieć wszystkie? Korzystaj. Kolejnym rozwiązaniem, które pozwala to jest właśnie to, że ja pokazywałem tutaj tą grupę docelową, a następnie jest Choose Industry. Ja wybrałem tutaj People. Dlaczego wybrałem People? Bo to jest bardzo, bardzo fajne. Ja później do tego będę omawiał dodatkowo. Dlaczego People? I teraz mamy te wyniki, czyli mamy wyniki związane z tym, że zrobiliśmy taką analizę i chcemy coś tam dodatkowo zrobić. I teraz mam nadzieję, że zadziała jedna rzecz, którą chcę zrobić i tutaj kliknę takie coś. Tak, mogę rysować, to jest super, normalnie bardzo mi się podoba to narzędzie. Zobaczcie, ja mam analizę i to nie jest analiza jakaś sobie przypadkowa, to jest analiza fanpage'a. Może nie, a dobra, zdradzę Wam. To jest analiza fanpage'a do Modi. Nie wiem, czy znacie, jeżeli mężczyźni, możecie nie znać. Kobiety troszeczkę częściej korzystają z tego portalu i są zainteresowani. I na przykład ja mogę sobie wybrać, że moim grupą docelową są tylko osoby w tym wieku. Albo w jakimkolwiek innym. Tak? Wiem, ile dokładnie ma fanów w każdej kategorii wiekowej. Teraz uwaga, tutaj mamy 64 i 65. Co to oznacza? Kotek, zejdź ze stołu. Ze stołu schodzimy. 65 to nie znaczy, że tylko to są osoby, które mają 65. To jest 65 lub więcej. I tutaj, jak widzicie, jest konkretny pik. Pójdziemy dalej. Teraz zobaczcie, Domodi. Mówiłem że troszeczkę więcej kobiet korzysta z Domodi niż mężczyzn. To jest analiza czyjegoś fanpage'a. Ja nie jestem administratorem Domodi, ale mogę dokładnie przeanalizować tą grupę docelową, tylko wskazując czyjś fanpage. 23 miliony fanpage'y, które są Fastonem do przeanalizowania. 23 miliony. Czyli nie ma wszystkiego, ok, ale jest wystarczająco dużo. Teraz zobaczcie, ja też w wyniku takiej analizy dostaję takie dane, na przykład kto jest zainteresowany i jakie rzeczy są z tego zainteresowania. Na przykład, że 94% jest zainteresowany takim zainteresowaniem, jak jest beauty. Teraz ja Wam kilka rzeczy zdradzę, bo to jest dosyć przewrotne to, co zrobiłem. 94% tej grupy, którą wybrałem, tej specyficznej grupy, 94% tej grupy, którą dałem do analizy, to są osoby, które interesują się beauty. Kolejny slajd. Sprawdzam sobie to beauty, czyli wykorzystuję Fastony, sprawdzam sobie to beauty, ile osób w całej Polsce interesuje się tym beauty. I teraz
18 700 000 osób. 18 milionów. Co tam ta wartość nam daje? Nic. Ale w korelacji z tym, że my wiemy, że jest w Polsce 15 700 000 użytkowników, to mamy, że 55% ludzi w kraju, 55% ludzi w kraju, którzy są na Facebooku, interesują się beauty. Tak? Mamy 8 milionów, a jest 15 milionów. W Polsce 55% interesuje się beauty. Wrócę do tego slajdu. Natomiast 94% interesuje się beauty. Kim ci ludzie są? To są osoby, które używają iPhone'a 7. Czyli jeżeli ja jestem w stanie przeanalizować sobie, kim są ludzie, którzy korzystają z jakiegoś tam produktu, albo kim są ludzie, którzy interesują się daną rzeczą, to ja jestem w stanie dokładnie czasami wiedzieć, czym się zajmują prywatnie, jakie są ich prywatne zainteresowania i odnieść się. Zobaczcie, grupa osób, która interesuje się marką i modelem numer 7 iPhone'a, to aż 94% ci ludzie interesują się beauty, clothing i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważna informacja. Inny przykład, na pewno Wam się spodoba. Tutaj mam 94% jakiejś grupy, znowu, nie powiem na razie jakiej, interesuje się czytaniem. Kim to są? No słuchajcie, raczej nie studenci, ale może. 94% tej grupy, ta grupa ma 170 tysięcy osób, 94% to są ludzie, którzy interesują się czytaniem. Sprawdzam to na poziomie całego kraju. W Polsce na poziomie całego kraju ludzie, którzy interesują się czytaniem, to jest 8 milionów z 15, czyli mamy 51%. I znowu skąd mamy tą wartość? To nadal jest ta grupa osób, która interesuje się marką iPhone 7. Uwaga, iPhone'owcy z numerem 7 to jesteście Wy, którzy interesujecie się beauty i większością, prawie 100% Was interesuje się czytaniem. Czyli prawdopodobnie osoby z iPhone'em 7 są bardziej oczytane względem Facebooka. W przeciwieństwie do społeczeństwa w całej Polsce to tylko 51. Ale jeżeli masz iPhone'a i to numer 7, to znaczy, że aż 94% ludzi Facebooka jest zdefiniowaną jak ci, którzy się interesują czytaniem. Czy to dla mnie, dla marketera ma znaczenie? Jeśli nadal tego nie czujesz, ja już Ci tego dokładnie nie powiem, ale takie dane, kim są ludzie, którzy używają danego produktu, kim są ludzie, którzy używają danego fanpage'a, kim są ludzie, którzy angażują się wokół jakiejś idei lub u Ciebie kupują, to są bardzo ważne dane. Tylko musisz znaleźć klucz do tego, żeby je wykorzystać do swojego biznesu. Bo skoro ja wiem, że brodacze kupują mój produkt, to ja wiem, że do tych brodaczy powinienem skierować reklamę. Jeżeli wiem, że osoby, które noszą na przykład, nie wiem, używają iPhone'a 7, to jest mój klient, to ja w targetowaniu w Facebooku nie wybieram sobie jakichś zainteresowań, tylko bezpośrednio walę na właścicieli iPhone'a numer 7. I to jest idealna grupa docelowa. Kolejną rzeczą, która mówi o skutecznym targetowaniu, to tutaj mamy taką informację 92%. 92% jakiejś tam grupy docelowej interesuje się podróżami. Co jeszcze możemy zobaczyć? Że 9 milionów osób interesuje się podróżami w Polsce. Uwaga, to już wiemy, że to na pewno nie jest 90%. To jest 59%. Jaka to jest grupa? O jakiej grupie mówimy? Jaka grupa osób to jest 90% ludzi, którzy interesuje się podróżowaniem? Kim ci ludzie są prywatnie? Z czego korzystają? Jeżeli ktoś będzie to interesował, to zapraszam, dopowiem, pokażę, jak to zrobić i nauczę, jak takich danych bezpośrednio z Facebooka wyciągać za pomocą narzędzia do targetowania, jakim jest Audience Knowledge. Teraz dane behawioralne, czyli tak, żeby to tak nie brzmiało mądrze, czyli kim jesteś na podstawie co posiadasz. Czyli dane behawioralne to są takie dane, jakie masz przedmioty, głównie telefony, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś administratorem fanpage'a, czy być może przeprowadziłeś się z jednego kraju do drugiego i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które są danymi behawioralnymi. Spójrzmy na to. Ja zrobiłem taką analizę i z jednej analizy wyciągnąłem sobie osoby,
które interesują się i które korzystają z marki iPhone. I mogę tą grupę sobie, czyli wybierałem jakiś tam fanpage, albo moich fanów, albo jakąś grupę osób, która coś u mnie kupiła i wybieram sobie wszystkie modele, które są. Czyli wpisałem sobie samych iPhone'owców. No i okej, ale wybrałem sobie tych, którzy mają 6+, bo mają ten nowszy. Później wybrałem sobie kolejnego, później wybrałem sobie kolejnego i później sobie wybrałem kolejnego. Czyli właściciele tylko tych nowszych, chociaż nie najnowszych modeli iPhone'a. I zaznaczyłem sobie ich ptaszkami. Te ptaszki tutaj są niezwykle ważne, ponieważ ja mogę zrobić analizę dowolnej grupy docelowej, to już wiecie, ale to jeszcze jest mało. Ja mogę to oznaczyć ptaszkami, a następnie, jak widzicie, stworzyć sobie taki piękny wykresik. Co ten wykresik mi daje? Ten wykresik daje mi jedną bardzo fajną rzecz. Widzę sobie jakiś tam podział i w narzędziu Fastony scrolluję niżej. Mogę sobie zaznaczyć wiek od 30 do 65, dowolny zakres wiekowy, bo mam wszystką rozpiskę na jednym z powyższych slajdów, były słupki z wiekiem. Zaznaczę sobie mężczyźni, kobiety. Przypominam, że sobie zaznaczyłem ptaszkami te zainteresowania. Edukacja, finanse, mass media, iPhone, tutaj coś tam. To jest ten slajd. Tak, to jest ten slajd, gdzie zaznaczyłem sobie ptaszkami. I nazywam grupę docelową inwestowanie audience knowledge. Czyli ja mogę przeanalizować dowolną grupę docelową, zawęzić sobie do ludzi, którzy charakteryzują się odpowiednimi cechami albo zainteresowaniami, albo nawet mają odpowiedni model, następnie jeszcze to dowęzić do płci mężczyźni, kobiety, jeszcze w jakimś tam konkretnym wieku i zapisać sobie to jako grupę odbiorców i do tych ludzi stworzyć reklamę. Wybierasz fanpage, wybierasz jakąś bazę danych, robisz analizę, wybierasz te rzeczy, które są najfajniejsze dla Ciebie i do tych ludzi puszczasz reklamę. Czy potrzebujesz coś więcej, żeby dobrze sprofilować użytkowników? Potrzebujesz do tego jeszcze tylko Fastony. Dlaczego? Bo właśnie w Fastony, jak tworzysz audience, czyli grupę docelową, masz taką funkcję Audience Knowledge. Jest to nasze autorskie rozwiązanie. Jak widzicie, ja zapisałem sobie inwestowanie Audience Knowledge, a następnie mogę je wybrać jako grupę docelową do Fastony. To jest mega rozwiązanie, bo czasami wystarczy odpowiednio poznać ludzi, dowęzić do tych, którzy są zainteresowani i już. W tej chwili pokażę Wam jedną rzecz. Za chwileczkę Marcin postara się włączyć. Pokażę Wam slajd. Slajd, który właśnie chcę wykorzystać, to, że mamy takie fajne narzędzie. Oczywiście nie zadziała na live'ie, sorry. Na live'ie będziecie mogli tylko to zobaczyć na Facebooku. Natomiast jeżeli jesteście w pokoju webinarowym, to będę mógł Wam teraz pokazać za chwileczkę, na przykład wyskoczy Wam okienko z okienkiem, które będzie prowadziło do mojego profilu na Facebooku. Oczywiście dla tych osób, które są w pokoju webinarowym. Nic nie będziemy Wam sprzedawać, tylko chciałbym, żebyście zobaczyli, kliknęli i to przenosi. To okienko będziecie mieli bardzo mały okres czasu, 10 sekund, żeby zdążyć. Oczywiście teraz Marcin będzie czekał na odpowiedni moment, żeby mi przerwać i Wam to wyświetli. Po co to robimy? Po pierwsze chciałem pokazać, jakie fajne narzędzie mamy teraz do live'ów. Po drugie, chcę jeszcze jednocześnie Wam pokazać, że niektóre rzeczy, które będziemy mogli robić w takich naszych częściach szkoleniowych, będą interaktywne. Ja będę Was, jako grupę, która będziemy uczyć, mogę Was jednym klikiem podzielić na, jest Was na przykład 50 i 50 osobnych pokoi na 10 minut, dać każdemu zadanie do rozwiązania, a następnie sprawdzić, jakie rozwiązaliście. I zobaczyć, czy rozwiązaliście je poprawnie, a Wy między sobą nie komunikujecie się, ponieważ to jest egzamin. Bardzo mi się podoba to nowe narzędzie. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o skutecznym targetowaniu w Audience Knowledge, to jest to, że Audience Knowledge nie możecie popełnić jednego błędu. Wiele firm pracuje na różnych pikselach remarketingowych. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś w obrębie jednej firmy tworzy grupę docelową, a następnie rozstaje się z tym klientem i dalej może z tej grupy docelowej korzystać. Ja wiem, że wiele osób by chciało, a natomiast trzeba biznes prowadzić etycznie, to te grupy docelowe z Audience Knowledge przypisujemy do danego konta reklamowego. Więc jeżeli Ci się zdarzy stworzyć coś na koncie reklamowym A, nie szukaj tego na koncie reklamowym B. Po prostu tego tam nie będzie.
Kolejną rzeczą, jeżeli mówimy o skutecznym targetowaniu, to jest custom audience, czyli grupa niestandardowych odbiorców, tak jak to Facebook tłumaczy. Na czym to polega? Że my możemy stworzyć reklamę na podstawie różnych danych. Ja troszeczkę o tym mówiłem, tak? Mówiłem o tym, że możemy wgrać bazę mailową, że możemy wgrać bazę numerów telefonu i to jest grupa niestandardowych odbiorców i to prawda. Natomiast co ma ponadto Fastony? To jest właśnie screen z narzędzia, gdzie Wy tutaj możecie encoded file, czyli czy ten plik jest zakodowany, czy nie jest. Wybieracie odpowiednią tutaj ptaszkiem, czy tam kropeczką i tutaj macie specjalny element, który po przyciśnięciu tego guzika, tego batona pobieracie plik. Plik, który koduje Waszą bazę. Oczywiście ten plik nie koduje sam. Trzeba go pobrać, zainstalować. On wymaga środowiska Java, więc musi mieć wirtualną stronę Java u Was na tym. Natomiast już niedługo będzie taka wersja, że wszystko samo się zainstaluje. Wy tylko wybieracie plik z Waszej bazy, wrzucacie do narzędzia, na Waszym komputerze jest to kodowane, a później możecie już tą zakodowaną bazę wgrać bezpośrednio do Facebooka, nie obawiając się, że przekazujecie jakieś tam dane gdzieś tam, czy przekazać to jakiejś agencji, żeby ona z tymi rzeczami działała. Tak to jest też wygodne. Możecie to też zrobić bezpośrednio do naszego narzędzia, czyli nawet u nas przez nawet mikrosekundy nie będzie to w ramie czy w jakiejś mocy obliczeniowej przetwarzane, bo już będzie zakodowane specjalnym, takim nieodwracalnym, tak jest to przyjęte, jako nieodwracalny sposób zakodowania, które Facebook meczuje te dane, ponieważ tym samym sposobem zakodował adresy e-mail swoich użytkowników. Kolejną funkcją w skutecznym targetowaniu jest targetowanie na podstawie tego, że ktoś obejrzał wideo. Ja teraz tego live'a promuję i mogę zrobić remarketing osób, które obejrzały na przykład live'a 3 sekundy, 10 sekund, 20 sekund, 50 i tak dalej, i tak dalej. Mogę to zrobić. To jest bardzo prosta funkcja. Więc jeżeli wchodzę do Fastony, mam targetowanie, czyli grupę docelową i w tej grupie docelowej są osoby, które oglądały jakieś wideo, to jest taka sama grupa docelowa jak w każdej innej kampanii. Po pierwsze, wchodzę sobie do Fastony Video Remarketing, nazywam sobie tą grupę w jakiś sposób, piszę, że to ma być na przykład osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni obejrzały powyżej 10 sekund tego konkretnego filmu. Powyżej 10 sekund robię save i mam idealną grupę docelową. Proste? Proste. Jeżeli ktoś wytrzymał 10 sekund, jest bardziej zainteresowany niż ktoś, kto trzymał 5 sekund. Ale mogę też wybrać 25% materiału, 50, 75, a nawet 95 lub więcej. Jak ktoś wytrzyma 1 godzinę z moją twarzą albo z moim materiałem, to znaczy, że jest zainteresowany. Dla mnie potencjalnie jest wartościowym klientem. Wy wiedząc o tym, że jeżeli ktoś obejrzał Wasz materiał i jest zainteresowany, bo obejrzał go w dużej mierze, to też jest Wasz potencjalny klient. I to jest jedna z fajniejszych sposobów do tego, żeby docierać. Wadą jest tego, że naprawdę trzeba wydać troszeczkę pieniędzy, żeby ten materiał, wideo troszeczkę wypromować i go puścić. Chyba że jest świetnie zrobiony jakoś tak wiralowo, to wtedy będzie się niósł sam. Kolejną rzeczą, które możecie targetować, to jest rzecz, którą Facebook włączył jakiś czas temu. Ona dostępna w API jest już dużo dłużej, ponieważ możecie tworzyć grupę odbiorców na podstawie wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani na Twoim fanpage'u. Wszyscy ludzie, którzy odwiedzili Twój fanpage, nie widzieli go na swoim feedzie, tylko weszli na Twój fanpage. Natomiast najfajniejsze jest to, wszyscy ci, którzy byli zaangażowani pod jakimkolwiek postem lub pod jakąkolwiek reklamą na Twoim fanpage'u. Maksymalnie możemy aż 365 dni wstecz taką grupę sobie zebrać. No ci, którzy kliknęli jakiś przycisk call to action, ci, którzy zapisali Twoją stronę lub post i ci, którzy napisali do Ciebie jakąś wiadomość. To też jest druga najlepsza grupa docelowa, bo ludzie do Ciebie piszą, bo mają z Tobą problem, albo ludzie do Ciebie piszą, bo chcą o czymś porozmawiać, co dla nich jest ważne, gdy kupują Twój produkt. Jedna i druga grupa docelowa bardzo fajna. Ja tej grupy, akurat tą grupę bardzo lubię, ale to tylko dlatego, że ja mniej odpowiadam na wiadomości na fanpage'u. My mamy na stronie czat i większość osób kontaktuje się z nami za pomocą czata. Teraz pokażę Wam jedną fajną rzecz, która mówi o targetowaniu reklam.
Mówiliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak grupa niestandardowych odbiorców, czyli grupa osób, które są zainteresowane, na przykład odwiedziły Wasz fanpage, były aktywne na tym fanpage'u lub cokolwiek robiły na tym fanpage'u. Mówiliśmy o tym, że możemy mieć grupę odbiorców na podstawie tego, że były w jakimś tam kontakcie z Waszym materiałem wideo i widziały ten materiał wideo. Mówiliśmy też o tym, to na poprzednich webinarach, wczorajszy webinar, o tym, że jak użytkownik był na Waszej stronie. Skopiowałem sobie fragment z webinaru z wczoraj, skopiowałem go sobie i chcę go Wam pokazać. To jest taka ścieżka, jak użytkownik odwiedza stronę internetową, który jest sklepem internetowym. Oczywiście to jest przykładowa ścieżka, ale jest bardzo ważna, żeby o niej porozmawiać. Odwiedza stronę w postaci takiej, że na nią po prostu wchodzi. Kolejna rzecz, jak już wszedł na Waszą stronę, to może obejrzeć coś i wkłada produkt do koszyka. Kolejna rzecz, wchodzi na stronę, ma podsumowanie koszyka. To jest podsumowanie wszystkich elementów tego koszyka, ewentualnie szczegóły płatności, ewentualnie jakaś tam sugestia dodatkowa, gdy już wypełniłeś koszyk i jesteś tuż przed zakupem i tak dalej, i tak dalej. I ostatni element to jest podziękowanie za zakup. Czyli hello, dziękujemy, że wydałeś u nas sianko. To jest ta grupa osób, którą uczę, że należy tych ludzi usuwać z kampanii, bo oni już kupili. I tak jak Was wkurza, że Wam się wyświetla ten telewizor, który już kupiliście przez najbliższy tydzień, tak tym Waszym klientom też. Niemniej musicie też wiedzieć, że część operatorów, którzy dokonują płatności, wykonują to nie wewnątrz własnego sklepu i ci, którzy robią to wewnątrz, są najlepsi, ale na swojej własnej domenie. Czyli użytkownik opuszcza Waszą stronę internetową, wychodzi na zewnątrz i tam dostaje informację hello, już kupiłeś, jest spoko. I co taki użytkownik robi? Bardzo rzadko wraca do live'a, wraca do Waszej strony internetowej, bardzo rzadko i ogląda dalej. Bardzo rzadko. Oczywiście jest część osób, która to robi, ale większość osób kupiłem, zamykam i idę na Facebooka. Więc bardzo mało osób dochodzi do tej strony, gdzie mówi dziękuję, że zakupiłeś produkt. Oczywiście firmy, które udało się w sklepie internetowym wewnątrz w ich ekosystemie zrobić, że jest ta cała integracja i wszystko jest w środku, nie wychodząc z tej strony, są w lepszej sytuacji. Teraz Wam pokażę, jak to jest związane z takim opikselowaniem, czyli okodowaniem strony. Mamy tutaj taki element, który się nazywa View Content, czyli taki zwykły piksel, który mówi, że ktoś zobaczył daną stronę. To jest event, czyli wydarzenie, ewentualnie lepsze określenie, zdarzenie na Facebooku. Mamy zdarzenie, że ktoś zobaczył coś na Twojej stronie. Inne zdarzenie, ktoś dodał produkt do koszyka. Fajne jest to, że ten piksel Facebooka możemy dopisać na przykład do przycisków. Do wszystkich przycisków w całym sklepie internetowym, który mówi dodaj do koszyka. Jak ktoś kliknie ten przycisk, to automatycznie gdzieś tam w środku w Facebooku jest zaznaczony ten i ten pan na tej stronie kliknął przycisk dodaj do koszyka i wyświetlił mu się event Facebookowi, że to jest osoba, która zarejestrowała zdarzenie dodaj do koszyka. I Facebook o tym już pamięta. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest to, że możecie takie piksele dodać zarówno do podsumowania koszyka, jak i do podziękowania za zakup. Tak jak już tutaj wiecie, podziękowanie za zakup to nie zawsze to działa, ponieważ osoba kupi ten produkt, ale już nie wróci na tą stronę, więc nawet trudno ją ekskludować. Oczywiście są na to mechanizmy, ale już nie będę Wam dużo mówił, bo webinar wytrwał z 5 godzin. Osoby zainteresowane tym, proszę, niech do mnie napiszą. Ja 2 godziny po webinarze jeszcze jestem pod telefonem, jeszcze jestem na czacie i będę odpowiadał na pytania. Skupię się na podsumowaniu koszyka. Czyli tworzymy grupę niestandardową, wykorzystując podsumowanie koszyka. Tutaj mamy eventy, na przykład dodaj informacje na temat płatności, transakcja. Tu jest fajnie, ponieważ możemy dopisać do facebookowego piksela wartości w postaci jaka jest to waluta i ile było pieniędzy. Dzięki temu możemy zrobić reklamę na przykład tylko do osób, które wydały powyżej 50 zł. Albo usunąć z grupy docelowej kampanii wszystkie osoby, które wydały powyżej 500. Tak, to już takie rzeczy dodatkowe są. No i tutaj możemy też taki piksel, czyli event uruchomić, który mówi, że osoba zainicjowała transakcję. Co dzięki temu możemy zrobić i po co w ogóle są te eventy? Ponieważ
Fastony, gdy robicie kampanię i dobieracie grupę docelową na podstawie ruchu na stronę, to jest Create Website Audience, czyli stwórz grupę docelową na podstawie ruchu w witrynie. No i możemy wybrać taką funkcję, która jest napisana The name of the pixel event, czyli nazwa danego piksela. I jeżeli ja go wybiorę, to w systemie wyświetlają się różnego rodzaju eventy, na przykład dodaj do koszyka, wybieram ten przycisk, dodaj do koszyka, robię save i mam grupę odbiorców, do którą mogę kierować reklamy, wszystkich tych, którzy przycisnęli guzik dodaj do koszyka. Mogę na przykład wrócić do tego i na przykład osoby, które były na stronie, której był event, dodaj tam informacje na temat płatności. Bez względu na to, w jaki sposób do niej trafiły, wchodząc na to, automatycznie Facebook rozpoznaje to konto na Facebooku i przypisuje. Ta osoba miała zdarzenie, dodaj informacje na temat płatności. Więc tutaj Fastonem wybieram sobie ta osoba, która miała zdarzenie takie, wszystkie te osoby w ciągu ostatnich na przykład 14 dni. Tworzy się grupa docelowa i automatycznie leci do nich kampania. Teraz bardzo, bardzo ważne. Chwileczkę uspokoję, żebyście wiedzieli, jakie to jest fajne. Nie musicie tej grupy docelowej codziennie robić. Facebook już automatycznie aktualizuje Wam tą grupę. Jeżeli chcecie osoby, które były dany event, to zdarzenie miały w ciągu ostatnich 7 dni, to ona przez 7 kolejnych dni jest w tej grupie, a później poszła. Nie ma jej w tej grupie. Dochodzą cały czas nowe, a stare cały czas odchodzą. No chyba, że ta osoba weszła jeszcze raz, ale jest jako nowa osoba. Czyli macie zawsze osoby, które w ciągu ostatnich 7 dni to zrobili. Tak, wyświetlili jakieś zdarzenie, byli na stronie, cokolwiek, jak sobie zaplanujecie. Fajne jest to, że Facebook na bieżąco aktualizuje i dodaje i odejmuje te osoby. Czyli zrobienie takiej grupy docelowej raz pozwala Wam cały czas mieć tych, którzy wcisnęli ten przycisk albo doszli do jakiegoś tam elementu na Waszej stronie internetowej i to jest stale aktualizowane. Nie musicie na tym siedzieć codziennie tego robić. Bardzo, bardzo fajne. Kolejną rzeczą, to tutaj widzicie, jak stworzycie te audiensy, czyli te grupy na podstawie piksela, na podstawie ruchu na stronę, to w Fastony macie coś takiego jak Custom Audiences. I tutaj jest każdy ten audience, który stworzyliście. Po prostu tutaj wpisujecie tą nazwę, jak zrobiliście i jeżeli tą nazwę tutaj wpiszecie, to się pojawi. I jeżeli się pojawi, wybieracie tą grupę docelową i do nich tworzycie reklamę. Czyli na przykład wszyscy ci, którzy w ciągu ostatnich 7 dni kliknęli przycisk kup teraz. Proste? Bardzo proste. Na kolejnym slajdzie mamy informacje na temat stosowania wykluczeń. Jeden z naszych klientów, zresztą wierzę, że dokładnie tak jest, bardzo często posługuje się metaforą, że wykluczanie jest nowym sposobem targetowania. W czasopismie Marketing Online na kilku stronicach prowadzę rubrykę na temat Facebooka. Dokładnie opisywałem funkcję wykluczania różnych osób z grup docelowych. I co ważniejsze, ta funkcja wykluczania z grup docelowych jest niezwykle ważna. Michał Anioł, to się powołam na cytat właśnie z tego artykułu, który tam zamieściłem, być może, ale przypisuje mu się, że powiedział, że rzeźbienie jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy tylko odjąć te kawałki, które są niepotrzebne. Targetowanie na Facebooku, że to pozwolę sobie sparafrazować, na Facebooku jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy tylko z grupy docelowej wypieprzyć wszystkich tych, którzy nie będą waszymi klientami. Proste? Bardzo proste. No i jak to zrobić? I teraz to jest moja autorska taka nazwa, ja to rozumiem targetowanie na ogryzek. To jest sposób na dobieranie do grupy docelowej. Jeżeli posługujemy się wieloma różnymi zainteresowaniami, to ja to mówię, że to jest targetowanie na ogryzek, ponieważ odgryza się różne kawałki i zostaje tylko ten trzon. Jak to działa? Po pierwsze, jeżeli targetujemy kilka zainteresowań, na przykład 4, 5 różnych, czyli mamy ludzi, którzy się interesują tym i tym, nazwę to A, B, C, D. Troszeczkę Wam to zwizualizuję. Interesują się Adidasem, bieganiem, sportem na dworzu i outdoor coś tam. Kotki nie chodzą po stole. Nie chodzą. Przepraszam. I teraz mamy tych różnych zainteresowań i możemy zrobić z tego jedną wielką grupę docelową. Ja polecam robić to inaczej.
Spójrzcie, tworzę grupę wspólną, która polega na tym, ktoś tutaj do mnie pisze SMS, ale muszę go wyłączyć, która polega na tym, że tworzymy dla użytkownika grupę docelową z 2 największych grup. Czyli jeżeli największą grupą są ludzie, którzy interesują się bieganiem i drugą grupą największą pod względem liczebności w danym kraju są ludzie, którzy interesują się na przykład marką Adidas, to tworzymy sobie grupę wspólną z tych elementów. Natomiast to jest nie wszystko. Dodajemy do nich element wspólny, jakim jest na przykład, nie wiem, osoby, które biegają nocą. Więc robię grupę wspólną z osób, które interesują się marką Adidas, interesują się bieganiem i interesują się bieganiem nocą. To bieganie nocą jest jako trzeci dodatek, bo on jest bardzo mały. I robię najpierw kampanię do tej grupy części wspólnej, tych 3 elementów. Kolejną kampanię robię część wspólna, czyli nadal bieganie i nadal Adidas, ale skoro już użyłem pana, który lubi biegać nocą, to automatycznie usuwam go z tej kampanii. I w to miejsce dodaję kolejnego pana, który też jest częścią wspólną. Czyli nadal mi zostaje ta największa grupa zainteresowań, plus część wspólna z tych, którzy biegają nocą, plus część wspólna ci, którzy biegają tylko o 4 rano, plus część wspólna ktoś tam. I za każdym razem, jak dodam tą osobę, to w następnej kampanii tą osobę usuwam z kampanii. Pokażę wam, jak to działa. Tak, zrobiłem kampanię, a następnie usunąłem tą osobę z grupy docelowej. Natomiast dodałem kolejną osobę. Cyk i znowu usunąłem już to, czyli do tych osób, które mają tą część wspólną, już nie zrobię kampanii. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i powstaje ogryzek. Dzięki temu żadna z tych grup docelowych nigdy się nie powtarza. Nie powstaje taki model, gdzie overbiduje się nawzajem z innymi targetowaniami. Dodatkowo dzięki temu modelowi na ogryzka, czyli odgryzanie kolejnych elementów, mam dokładną informację. Ludzie, którzy interesują się bieganiem i Adidasem oraz bieganiem nocą, częściej kupują albo częściej klikają niż ci, którzy interesują się bieganiem i Adidasem i biegają rano. To jest dokładnie wtedy informacja, kto jest moim klientem. Czyli zamiast takie targetować na zasadzie wszystko, to po prostu w ten sposób można to zrobić. Tutaj mówimy o targetowaniu, które jest targetowanie na części wspólne, czyli elementy, które można wykorzystać, czyli osoba jest zainteresowana i tym, i tym, i tym. Jako przykład, zobaczcie, fastony mam zainteresowania, wpisałem BMW, Adidas i Apple. W Polsce osoby, które interesują się BMW, Adidasem i Apple jest 3 900 000 osób. Natomiast musimy zrozumieć, że te 3 miliony osób to nie są osoby, które się tym interesują. To są osoby, które interesują się jedną z tych rzeczy. Interesują się albo BMW, albo Adidasem, albo Apple. I teraz zapamiętajcie, 0,76 do złoty 32. 0,76 zł 32 to jest taka sugerowana przez Facebooka cena za akcję. Natomiast w innym modelu zrobiłem, czyli jak widzicie, tu się zmienił kolor na pomarańczowy, fastony, czyli zaawansowane, to jest audience trzeci. Zrobiłem tak, to jest BMW, to jest, tam było, zapomniałem, cofnę sobie, Adidas i to był Apple. Powstała w zbiorach część wspólna, czyli ta część i ta część jest 110 000 kontra 3,9 miliona. Tu mamy 0,76, tu mamy 0,70. Prawie 10% taniej. Tu mamy złoty 32, tutaj mamy złoty 25. 5% taniej. Nie dość, że ta grupa docelowa jest bardziej spójna, to jeszcze dodatkowo kampania jest tańsza. To jest bardzo skuteczny sposób na to, żeby dobierać grupę docelową i dzięki temu ja wiem, że ja mogę sobie użyć pana, który jeździ BMW, ma koszulki Adidasa i na przykład, nie wiem, rozmawia przez Apple'a czy tam iPhone'a albo korzysta z jakiegoś tabletu. Dlaczego? Bo ci ludzie tymi wszystkimi 3 rzeczami interesują się jednocześnie.
co pozwala mi się odwołać do nich i lepiej przykuć ich uwagę, a to powoduje lepsze kliki. Te kliki są niezwykle istotne, ponieważ wpływają na taki system oceny reklamy. On jest bardzo podobny do systemu oceny, który jest w Google, gdzie mamy informację Ad Relevance Score. To jest taki system, który ocenia jakość reklamy. Muszę Wam powiedzieć, że analizowałem wiele różnych reklam, między innymi też czytałem artykuł jednego z moich znajomych ze Stanów, który jest uznanym specjalistą od optymalizacji i rozmawiałem z nim na ten temat i doszliśmy do jednego wniosku. Największy wpływ na Ad Relevance Score ma to, jak często klikana jest reklama, czyli tak samo jak w Google AdWords. No i dodatkowe są takie elementy, czyli jak osoby oceniają tą reklamę negatywnie i pozytywnie. W jaki sposób Facebook to mierzy? Nie wiem. Ale najwidoczniej w jakiś sposób to mierzy. Ja czasami dostawałem pytania od Facebooka, czy uważam tą reklamę za interesującą. A czy uważam tą reklamę za nieinteresującą? Być może to jest jeden ze sposobów, może są inne, nie znam ich. Niemniej najważniejszą dla Was informacją jest to, że reklamy powinny mieć jak najwyższy wskaźnik. Reklamy, które są poniżej 5, mają dużo droższe kliki. Ogólnie każdy podpunkt od największej oceny, czyli tam jest 10, każdy od 10, jeden niżej, to jest reklama drożej. Ja chciałem przygotować Wam screena z kampanii, którą robiłem dzisiejszą promocję tego dzisiejszego webinaru, czyli zapraszałem Was na stronę. Tak, chciałem to zrobić. Natomiast po tym, jak zrobiłem tego screena, uznałem, że za dużo bym ujawnił, jak targetujemy reklamy i nie zrobiłem. Ale tam było jasno widać. Reklama, która miała 7, koszt za klika było złoty 20, reklama, która miała 4, złoty 41. Ta sama kreacja, inna ocena, bo inna grupa docelowa, gorzej klikała, gorszy CTR, niższa ocena, droższy klik. Pójdźmy dalej. Jest jeszcze Fastony i to jest w ogóle break. Naprawdę to jest wielka zmiana, jeżeli chodzi o targetowanie, ponieważ zwykłe targetowanie, jakie używacie, to na podstawie, że ktoś jakąś akcję wykonał. Na przykład był zaangażowany na fanpage'u, lubi dany fanpage, polubił konkurencyjny fanpage, był na Waszej stronie, spędził na tej stronie jakiś tam czas, kupił u Was coś i macie go w bazie mailowej, albo tak dalej i tak dalej. To jest targetowanie post, czyli po tym, jak ktoś już wykonał jakąś akcję. Natomiast później macie takie targetowanie contentowe, czytał jakiś artykuł, to się nazywa content marketing, czyli targetowanie 2.0. Ja uważam, że istnieje coś takiego jak targetowanie 3.0. Nie na podstawie tego, co czytałeś, nie na podstawie tego, co oglądałeś, tylko na podstawie tego, co czujesz. Na przykład sterowanie warunkami pogodowymi pozwala Tobie zrobić reklamę do osób, które na przykład teraz jest im zimno, jest lato, napierdziela deszcz, ja nie wiem, ale w Gdyni napierdziela deszcz, dzisiaj cały dzień padało i ja dostaję reklamę. Pada? Nie przejmuj się, w Hiszpanii jest słońce i plus 30 stopni. Kup bilet dzisiaj, leć na weekend do Barcelony. Wizerem to tylko 2 godziny. Proste? I ta kampania jest sterowana warunkami pogodowymi z Fastony, a więc odnosi się do tej sytuacji, która ta osoba jest wokół niej. Nie ma na nią wpływu. Odczuwa zimno, odczuwa warunki pogodowe, zmiany atmosferyczne, jest mokro, jest ciepło, jest gorąco, pada, nie pada, jest śnieg, jest woda, jest cokolwiek. Na podstawie tego jesteście w stanie odnieść się do tej sytuacji i zaangażować tego użytkownika w kontekście tego, w jakim on stanie się znajduje. Jak bardzo można się posunąć? Na przykład gorąco Ci? Napij się zimnego piwa. Tylko mężczyźni, tylko na przykład powyżej 18 tego, tylko w Warszawie i tylko wtedy, kiedy jest powyżej 30 stopni i wali żar z nieba, prosto słońce, jest zero zachmurzenia. I automatycznie może się wyświetlać reklama, wiemy jak dzisiaj jest gorąco, wiemy jak jest ciepło, napij się zimnego piwa. Ta kampania puszczacie i warunki pogodowe się zmieniają, a kampania automatycznie się zatrzymuje, uruchamia. I tylko się wyświetla w tym momencie, kiedy takie warunki pogodowe są w danym mieście. Fajny sposób na tego, żeby nie tylko zaangażować, czyli pokazać, że firma robi fajne rzeczy, przykuć uwagę, nawiązać z tym użytkownikiem relacje, ale też, żeby sprzedać. I to sprzedawanie jest bardzo fajne, ponieważ możemy targetować osobę, która teraz boli głowa. To bardzo proste. Bardzo, bardzo prosty sposób, jak targetować osoby, które boli głowa. W większości przypadków osoby boli głowa, ponieważ zmienia się ciśnienie. Albo jest niskie ciśnienie, albo jest wysokie ciśnienie, albo coś.
Również Fastonem jesteście w stanie targetować, czyli robicie kampanię i na przykład dołączacie do niej sterowanie warunkami pogodowymi na podstawie ciśnienia. Czyli jak ciśnienie spadnie poniżej jakiejś tam wartości, automatycznie odpala się kampania. Znów boli Cię głowa? Nie musisz. Weź pigułę. Weź pigułę od nas. Bardzo fajny sposób. Tak samo jak wiemy, że na przykład, bo mamy też predykcję albo prognozę pogody i możemy ustawić, że jeżeli za 3 dni zmieni się front, zmieni się ciśnienie, nastąpi coś tam, to automatycznie już dzisiaj będzie wyleciała reklama. Znów łupiecie w stawach, bo zmienia się pogoda, kup od nas XYZ. Nie będzie Cię już bolało. To sterowanie w kontekście tego, jak osoba się czuje, jak wpływa na nią pogoda, jak to otoczenie się wokół niej zmienia, jest bardzo sugestywnym sposobem do tego, żeby dotrzeć do użytkowników. Kolejny sposób, za 4 dni będzie u Ciebie śnieg. Kupiłeś już opony zimowe? Nie? Kup opony zimowe na www.goodyear.pl. Tada! W odniesieniu do tego, jaka będzie pogoda za kilka dni. Jak to wygląda? To takie skuteczne targetowanie reklam za pomocą warunków pogodowych. Jest to funkcja w pakiecie Ultimate, czyli najlepszym pakiecie w Fastony, ale ona jest też add-onem. Czyli trzeba mieć pakiet Ultimate i w ramach tego pakietu Ultimate można dodatkowo dokupić sobie sterowanie pogodą. Nie jest ona w standardzie. No i te sterowanie pogodą wygląda dosyć prosto. Tworzycie sobie jakąś kampanię. Tutaj pewnie nic nie widzicie, bo live na Facebooku troszeczkę psuje jakość. Macie jakąś kampanię, dodajecie do niej warunek pogodowy, czyli klikacie ten niebieski guzik. Następnie to już jest ten element, gdzie nazywacie sobie ten element kampanii sterowanej pogodą, wybieracie miejscowość, decydujecie się, za ile dni ma być pogoda. Jeżeli jest 0, to dzisiaj. Ja to robiłem kilka godzin temu, wpisałem Gdynia. Mówiłem, że u nas pada? Proszę bardzo. Jest u nas kiepsko? Ustalam, kiedy kampania ma się włączyć, czyli on. Na przykład wtedy, gdy warunki pogodowe, gdy kampania będzie na przykład tyle. Te tutaj są wyszarzone, więc ich nie widać, to one nie działają. Automatycznie wyłączy się, tutaj zmienię wartość, jak temperatura spadnie poniżej 22. Mogę tu ustawić dowolną wartość, czyli na przykład jak będzie powyżej. Lub mogę też podawać opady w milimetrach, mogę dać jaki jest wiatr i tak dalej, i tak dalej. Robię save i od tego momentu moja kampania zarządza się sama. Czyli gdy jest taki warunek pogodowy w Gdyni, to się włącza. Gdy go nie ma, to się wyłącza i czeka, aż się włączy. Co 1 minutę sprawdza pogodę. Nie ma, nie ma, nie ma. Jest, no to włączę. Było słoneczko, przestało być, to wyłączę. I to jest jeden z fajniejszych sposobów na targetowanie reklam na Facebooku. Oczywiście według mnie osoby, które nie widziały szkolenia na temat Magic Linka, czyli tego, które było wtorek, powinniście je zobaczyć. Magic Link jest jednym z elementów targetowania i powinniście je zobaczyć. Po prostu to jest obowiązek każdego marketera, który chce skutecznie dobierać grupę docelową. To jest, przeszliśmy łącznie 63 slajdy. Ja teraz przejdę do naszego live'a na Facebooku, jednocześnie do czatu. Jeżeli będą jakieś tam pytania, to będę starał się na nie Wam odpowiedzieć. To zamykam sobie i minimalizuję to. Sprawdzam pytania na początku. No pytanie, ile to już trwa? To trudno mi jest powiedzieć. Natomiast tu jest dosyć ciekawa informacja. Mam nadzieję, że ona jest w odniesieniu do tego, że o tej pogodzie, czy to jest RTM, Real Time Marketing. No według mnie w dużej mierze tak może być. No to jest nie w otoczeniu, bierzesz to otoczenie, nie to, że jesteś w tym miejscu, tylko że jakieś warunki atmosferyczne wpływają na Ciebie, odczuwasz chłód, odczuwasz ciepło. Gdy będziemy mogli na przykład targetować na osoby, które czują głód, to już w ogóle będziemy mogli nie wiadomo jak bardzo ingerować w ludzkie życie i wpływać na nie, ale faktycznie odnoszenie się do tej sytuacji, w której dana osoba się znajduje albo jest w kontekście myślowym lub sytuacyjnym, ewentualnie w danej sytuacji pogodowej, to jest troszeczkę real-time marketing. Odniesienie się do czegoś, co jest znane, ta osoba to odczuwa, zna i możemy się do tego odnieść, żeby lepiej na nią wpłynąć. Sprawdzę też na naszym pokoju webinarowym, którym jestem zachwycony.
które tutaj są pytania. I uwaga, mam jakieś ciekawe pytanie od pana Szymona. Gdzie można uzyskać info, jak wgrać kody do zdarzeń typu add to cart, tak jak w GTM? Słuchajcie, mówimy o wgraniu kodu z piksela remarketingowego, tak to zrozumiałem, jak dołączyć piksela remarketingowego z przyciskiem dodaj do koszyka do batonu. To troszeczkę jest bardziej skomplikowane, bo w różnych sklepach internetowych to wygląda inaczej. Najłatwiej, jeżeli do osoby, która zajmuje się Twoim sklepem, prześlesz kod od Fastonego i powiesz jej, że chcesz ją przycisk pod baton podpiąć, ponieważ każdy CRM jest zupełnie inny. My możemy zrobić dla Ciebie instrukcję na przykład na WordPressie, jest to banalnie proste, natomiast w każdym sklepie CRM jest zupełnie indziej. Najbardziej skomplikowane jest to na Drupalu, przechodziłem, to jest hardcore. Kolejna rzecz od kolejnej osoby. Chciałbym wrócić na chwileczkę do części wspólnej zainteresowań. Może pokazać, w którym miejscu dokładnie jest ta opcja. OK, nie ma problemu, już pokazuję Fastony. Tutaj widzicie panel. Mam nadzieję, że obsługa nadal streamuje mój panel tutaj, jeżeli chodzi o pokazywanie ekranu. Pokażę dział reklamy, czyli dział advertisement tutaj, bazując na poście, czyli na poście, który stworzyłeś, klikam. Ja postaram się odtworzyć tą akcję z BMW, Apple'em i Adidasem. Tu jest jakiś tam post, który, widzicie, zapraszamy na live, mój kolega tutaj wkleił. Kliknę sobie link, klik tutaj. Wybieram country Polska. Bardzo ważne jest to, osoby, które były na poprzednich webinarach, wiedzą, że nie mogę wybrać Polska i Gdynia, bo Facebook nie wie, że Polska ma taką miejscowość jak Gdynia i Gdynia leży w Polsce i wtedy pojawia się konflikt, który pokazuje 0. Widzicie, tutaj jest Advanced, czyli targetowanie na części m.in. wspólne. Klikam Advanced i wybieram BMW. Cyk. Tutaj się aktualizuje ilość osób w grupie docelowej. Teraz wybiorę sobie Adidas. Proszę bardzo i do trzeciego audience'a wpiszę Apple. Proszę bardzo. I tutaj będzie nasza 110 000. Widzicie 07124. I mamy grupę docelową osób, które jednocześnie interesują się BMW, jednocześnie interesują się Adidasem i jednocześnie interesują się Apple'em. Wracam do pytań tutaj które jest z pokoju webinarowego. Czy Fastony wykrywa, co ludzie rozmawiają naokoło smartfona? Nie, Fastony tego nie robi, ale Facebook pewnie tak. Kolejne pytanie od pani Angeliki. Jeżeli coś pominęłem, to proszę napisać to pytanie jeszcze raz. Zazwyczaj ustawia się 0 dla weather for days. Jeżeli ustawiasz 0, to znaczy, że w danej chwili. Czyli ta reklama się wyświetla, gdy jest dany warunek pogodowy. Czyli w tej chwili, jeżeli na przykład pada, to automatycznie kampania się uruchamia. Natomiast bardzo często, jeżeli przykład ze sprzedażą biletów do Barcelony, to wybieraliśmy, że za 3 dni, czyli kampania się wyświetlała we wtorek, że za 3 dni jest weekend i weekend będzie beznadziejny i będzie w weekend padało, bo wiemy, że za 3 dni będzie padać. Nie siedź w Polsce przez weekend, gdy będzie padać, kup bilety do Barcelony. Tak? Albo za 3 dni będzie śnieg w Warszawie, nie jeździ swoim autem bez opon zimowych, już dzisiaj kup opony zimowe. Czyli nie ma, że zazwyczaj ustawia się, to kwestia jest strategii i komunikacji reklamowej. Pan Paweł, jak targetować osoby, które mieszkają, pracują aktualnie w Polsce w wybranym obszarze lokalnym? Mieszkają, pracują. Już wracam do tego, tutaj pokazuję. To wezmę tutaj sobie, zostawię to targetowanie, czyli to będą osoby, które interesują się BMW, Adidasem i jednocześnie Apple'em. Przechodzę do Include i wpisuję sobie adres. Na przykład Gdynia,
ulica Morska 55. Klikam sobie, tutaj dam, żeby osoby, które zasłania czat na live to widziały, Gdynia Morska 55, klikam sobie lubka. Tu mi się pojawi geolokalizacyjna mapa, mam 3 km, mogę to zawęzić do 1 km, proszę bardzo i tutaj. I teraz mam tutaj informację, że to będą na przykład osoby, które mieszkają w tym miejscu i tylko jest ptaszek, że osoby, które mieszkają. Mogę odznaczyć, tutaj muszę skasować Polska, bo pamiętajcie, Facebook nie wie, że Polska leży w Gdyni. I mam osoby, które mieszkają, tada, i pokaże mi się tutaj 60 osób, które interesują się Apple'em, Adidasem i Nike'em jednocześnie. Mogę sobie zaznaczyć osoby, które przebywają, a nie mieszkają, czyli ich miejsce zamieszkania jest gdzieś tam dalej. I mogę też dotrzeć tylko do turystów, to jest cały czas 1 km. Aha, czyli turystów, którzy interesują się Adidasem, Nike'em i coś tam w tym miejscu jest 50. Mogę oczywiście Wam pokazać, że to dokładnie tak działa. Usunę tych, którzy lubią BMW. Już się mi zrobiło 210. Usunę tych od Adidasa. Już mi się zrobiło 630 i usunę tych od Apple'a. To turystów w tym miejscu łącznie mam 5900 osób. Wracam do pytań. Osoby, które mieszkają i pracują za granicą, a przebywają aktualnie w kraju. Troszeczkę bardziej skomplikowane. To do tego bym użył ekspatów, czyli osoby przemieszczające się. Natomiast to troszeczkę więcej. Kto to pisze? Paweł, wiem, napisz do mnie na Facebooku, porozmawiamy o tym. Kolejne osoby, kolejnego pytania nie ma, to sprawdzę tutaj na live, czy coś się pojawiło. Muszę kliknąć sobie to, żeby mi się pojawiło. Zostanie to na fanpage'u albo jakiś YouTube. Słuchajcie, pytanie od pana Mariano. Będzie to na fanpage'u, nie będzie tam wiecznie, zostanie z końcem tygodnia usunięte i tego typu szkolenia będą dostępne dla tych osób, które korzystają z Fastony. Nas w tej chwili jest 2 prowadzących, ja i Marcin. Będziemy ten team jeszcze poszerzać, żeby było około 4 prowadzących, żeby nie jedna osoba prowadziła, ponieważ każdy prowadzi w swoim własnym stylu, każdy też ma inne doświadczenia i może dać inne przykłady. Następne w przyszłym tygodniu też są o godzinie 20. Natomiast kolejny tydzień będziemy już robić w ciągu dnia na 10:30. No i oczywiście cyklicznie będziemy te różne godziny zmieniać, tak żeby jak najwięcej naszych klientów mogło skorzystać z tego typu szkoleń. Planujemy dodatkowo 29 września konferencję Fastony w Gdyni. Ostatnim razem było 216 uczestników, teraz planujemy, wtedy ją planowaliśmy na 50, ale się po prostu nie dało ją zrobić na 50. Teraz planujemy od razu ją na 300 osób, 4 sale, wielu prowadzących i to nie będzie taka konferencja, gdzie będzie pitu, ktoś będzie gadał. Każdy ma mieć ze sobą laptopa, bez laptopa nie wpuszczamy. Każdy ma przejść przez 2-3 webinary wcześniej wprowadzające do tego, żeby wszyscy mieli podobny poziom doświadczenia, a prowadzący prowadzą je z laptopami i fizycznie pokazują, jak dane rzeczy rozwiązywać, jak dane problemami, z którymi się zmierzają klienci, jak dane problemy rozwiązać. Ukierunkowanie w dużej mierze w część będzie skierowana wyłącznie dla e-commerce'a, natomiast nie znaczy, że to jest konferencja tylko dla tych, którzy mają sklepy internetowe. Sprawdzam jeszcze kolejne pytania. Tutaj mi kolega daje, mam nadzieję, że Wy to widzicie, mój sprytny kolega stworzył Wam ankietę, gdzie macie do wyboru, jak oceniasz live i system do webinarów. Wspaniale, lepiej niż ostatnio, dobrze, ale można lepiej, fajnie, ale poprawiłbym coś jeszcze, 2, no cóż, 1 było zajebiście, ale daję 1, bo zazdroszczę. Bo fajnie mieć taki kreatywny team. Marcin, jesteś super. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Do 24 jestem na live z Marcinem, jestem pod telefonem.
Zapraszam Was też na mój profil prywatny. Tutaj możecie mnie znaleźć. Ja bardzo dużo rzeczy o Facebooku publikuję, informuję co, jak robimy. Zawsze można do mnie wysłać wiadomość po to, żeby nawiązać ze mną kontakt. Mniej dodaję do znajomych, jeżeli kogoś nie znam, to nie dodaję, ale zawsze można dodać do mnie do obserwowanych. Jak ktoś do mnie napisze, że mnie skądś zna z jakiejś konferencji, zapraszam serdecznie. Z mojej strony to już wszystko. Przerzucę się jeszcze w OBS-ie na moją twarz, żebyście mogli mnie zobaczyć. Mam nadzieję, że obsługa z webinaru też jakoś tam zaczaruje ten nowe narzędzie, które jest takie fajne. I mogę Wam powiedzieć, że byliście moją bardzo, bardzo wyrozumiałą publicznością i mimo wszystko, że zostaliście do końca. Dzięki serdecznie, trzymajcie się i pozdrawiam. Pamiętajcie, jutro Lead Generation. Jest hardcore, jak generować leady. Tylko i wyłącznie dostępne dla klientów Fastony, więc jeżeli masz pakiet, to dajesz śmiało. A jeżeli jeszcze się zastanawiasz, naprawdę się zastanawiasz, bez sensu. Trzymajcie się, cześć!